Cześć, witam Was Energik w nowym projekcie, który realizuję z Bartem Jakubczykiem. Siemanko. Cześć. Będziemy robić podcast, na razie chyba co 2 tygodnie, potem zobaczymy jak to pójdzie. Jak będzie, że tak powiem, żarło, jak to mówią, no to Tak. oczywiście, że będzie tego więcej. Będą miliony wyświetleń i miliony na koncie, to będziemy robić częściej. Natomiast na początku, Bartku, wiesz co, chciałbym, żebyś powiedział coś o sobie, bo jak mnie mam, większość ludzi, którzy oglądają ten kanał, mnie tam trochę zna, ale jesteś nową osobą, także chciałbym, żebyś coś tam od siebie dodał. Jasne, super. W ogóle dziękuję Ci za zaproszenie. Bardzo miło i cieszę się, że ten projekt gdzieś startuje. Zobaczymy oczywiście, jak się przyjmie. Co do Twoich słów, to jest ciekawa rzecz, ale zgadzam się, biorąc pod uwagę, że osoby, które Cię oglądają, w większości mogą Cię znać. No jest to ciekawe określenie, ale myślę, że tak. Większość Twoich widzów raczej Cię zna. To prawda. Natomiast o mnie 3 słowa, żeby też nie przedłużać. No myślę, że najkrótszym takim opisem byłoby, że faktycznie jestem fanem, może freakiem gier, na pewno hobbystą, na pewno osobą z ogromną pasją. Kiedyś jako 7-latek, czy też może 6-latek wszedłem do salonu gier wideo, rzuciłem monetę, no i tak mi zostało po dziś dzień. Masa gier, wychowany na japońskich RPGach, wychowany na bijatykach przede wszystkim, no i oczywiście lata organizatorki. 20 lat na karku, jeżeli chodzi o eventówkę, już jest, więc co nieco z tego eventowego pieca, jeżeli chodzi o chleb spieczony, spalony, węgielki jadłem, lepiło się bicze z pewnych rzeczy, o których się nie mówi głośno, jak najbardziej. Do tego co? Poza oczywiście byciem fanem japońskich RPGów, bijatyk, Souls-like'ów przede wszystkim, zakochałem się od 2009 roku, jak tylko pierwsze Soulsy wyszły. Też staram się trochę tą wiedzę, jakkolwiek by to może zabrzmiało, ale tą wiedzę przekazywać dalej. Wiemy, że oczywiście kwestia edukacji idzie nam w tym kierunku, więc też od jakiegoś czasu jestem związany z Uniwersytetem Opolskim, gdzie studentów uczę na warsztatach różnych elementów związanych z grami, m.in. dziennikarstwo, zarządzanie community, recenzowanie gier i kilka innych aspektów. Więc myślę, że to jest dużo informacji i chyba wystarczy. Myślę, że tutaj będziesz takim dobrym kontrargumentem do mojego jakby podejścia trochę bardziej takiego gawędziarsko-chaotycznego, natomiast ty, ponieważ jesteś po dziennikarstwie, myślę, że będziesz troszkę tutaj starał się tą wiesz, taki wysoki poziom tego podcastu wstawić. Postaram się, ale szybki disclaimer, nie jestem po dziennikarstwie, to jest istotne, jakby to jest no, ten podział, że to nie jest wyedukowane w szkole, to jest nabyte przez lata praktyki i zajmowania się tego rodzaju rzeczami, więc tak, staram się jak mogę, no mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, a przynajmniej nie gorzej niż było do tej pory, czyli co najmniej bardzo dobrze. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeżeli chodzi o nazwę naszego podcastu, wybraliśmy nazwę Gralogii, podobała nam się, ale może to zmienimy w przyszłości, zobaczymy. No, dobrze, że w ogóle jakakolwiek nazwa jest, bo żeśmy troszkę przystąpili do tego na żywca. I dzisiaj temat, jaki sobie wybraliśmy, to giełdy komputerowe w Polsce, historie związane z giełdami, w zasadzie jak to odbywało się na tych giełdach, nagrywanie gier i tak dalej. Myślę, że temat dosyć fajny, taki na rozbiegówkę, przynajmniej na taki pierwszy podcast, który zrobimy sobie tak troszkę na luzie, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Jeżeli chodzi, bo ty nie jesteś z Łodzi. Nie, a chociaż powiem Ci, wiele osób często myśli, że jestem z Łodzi, chyba dlatego, że po prostu dużo eventów razem z moim przyjacielem organizowaliśmy w Łodzi, ale nie, ja jestem rodowitym Opolaninem i wciąż w Opolu mieszkam, chociaż no pewnie jak podejrzewasz ze względu na część zawodową dużo jeżdżę po Polsce i czasami też po innych krajach. No właśnie, no to, bo ja powiem Ci, że jeżeli chodzi o giełdy komputerowe, no to ja wiem o łódzkiej giełdzie, wiadomo, ale i warszawskiej, na Grzybowskiej, bo oczywiście. To są podstawy. Natomiast nie wiem, czy tam w Opolu jakieś giełdy były komputerowe, odbywało się tam coś takiego? Jak najbardziej. Tutaj po pierwsze, Opole to nie jest wielkie miasto. Może wojewódzkie, ale no, nie jest ogromne. To nie jest metropolia, to po pierwsze. Więc giełdy, jeżeli w ogóle były, a oczywiście były, to od razu wyprzedzam ewentualne znaki zapytania nad głową, też były małe, chociaż powiedziałbym, że obfite, ale to chyba każda giełda, bo ja nie wiem jak ty. Ja miałem zawsze coś takiego, że jako dzieciak wchodziłem na te giełdy, ja się czułem jak taki naprawdę szczyl,
który był na przedstawieniu i magik otwierał ten swój magiczny kuferek, z którego wyciągał miliony rzeczy i też tak się czułem. Jednym z takich najsławniejszych opolskich targowisk, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o sprzęt związany z elektroniką i nie tylko, bo wiemy doskonale, że tam przecież była masa rzeczy, tak? Chciałeś kupić majty? Proszę bardzo. Chciałeś kupić do tego kasetę wideo z krwawym sportem? Proszę bardzo. Chciałeś do tego jeszcze kurę na obiad? Jasne, że tak, wszystko w pakiecie. No myślę, że dzisiejsze tak naprawdę markety mogłyby się od tego uczyć, ale najsławniejszym był Ruski Targ. Mała mieścina, naprawdę miejscowość tak naprawdę i ja powiem ci, dzisiaj rano jak wstałem, poszedłem z takiego nostalgicznego klimatu przejście w to miejsce. Oczywiście jest to miejsce, które mieści się między kilkoma kamienicami. Tam w tym momencie jest brama, to jest zamknięte na wielki łańcuch i tak naprawdę wspomnienia uzupełniły to miejsce, a oczywiście jako dzieciak ty to pamiętasz jako coś wielkiego, a ten obszar wcale taki ogromny nie jest, ale Ruski Targ był najsławniejszy, ale nie jedyny. Nie wiem jak to było w Łodzi, bo czy Łódź miała jedno główne miejsce, bo o jednym głównym wiem, ale zakładam, że mogło być kilka miejsc. My mieliśmy, tak jak mówię, 3 takie główne. Najważniejszy to był Ruski Targ, a poza tym były jeszcze 2 miejsca, gdzie można było takie giełdy spotkać i po dziś dzień jest taka jedna giełda w Opolu na ulicy Wschodniej, gdzie tam faktycznie to jest ogromny obszar, ale tam znajdziesz tak naprawdę wszystko. Tam już znajdziesz rzeczy z czasów PRL-u, obrazy, garnki, ludzie wyprzedają meble, sprzedają jakieś rękodzieła i tutaj już to nie jest już czysto elektronika. Chcesz kupić karocę? Proszę bardzo, myszy dostaniesz gratis, tak? Więc w tą stronę teraz idzie, ale elektronika to był głównie Ruski Targ. Wiesz co, jeżeli w Łodzi to, znaczy jeżeli chodzi o gry, o giełdy komputerowe, takie stricte, to w zasadzie była tylko jedna giełda w Łodzi. Ona się mieściła na początku w szkole przy ulicy Gdańskiej, Róg Andrzeja Struga i Gdańskiej. Potem się przeniosła na ulicę Wodną. To podejrzewam, że ktoś, kto nie jest z Łodzi, to w ogóle mu to nic nie mówi. Natomiast ostatnie miejsce giełdy, które ja zarejestrowałem, to było przy takim centrum handlowym Manufaktura w Łodzi. Natomiast wiesz, co jest ciekawego w giełdzie i to, co zawsze mnie zastanawiało, bo odkąd pamiętam, odkąd chodziłem na giełdę, zawsze giełdę sprzedawał bilety i te stoliki, zawsze ten sam facet, to był taki nerwowy grubasek, który się zawsze o wszystko wkurzał, nie? Jak miałeś za drobne, za grube, za długo stałeś, za szybko przeszedłeś, wszystko go wkurzało. Nie wiem, czy on jeszcze żyje, podejrzewam, że raczej był w tej grupie zawałowej o wysokim ryzyku, natomiast zawsze prowadził to ten sam facet. Poza tym powiem ci, że jeżeli chodzi o miejsca, gdzie mogłeś kupić gry, ale to nie były giełdy, nie? No to wiadomo, tam był stadion ŁKS-u, to coś jak w Warszawie był stadion dziesięciolecia swojego czasu, czy tam rynki bałucki i tak dalej. Dzisiaj giełd już nie ma. Znaczy, i mamy coś takiego, co się nazywa giełda elektroniczna. To jest twór, który troszkę jakby ewoluował właśnie z giełdy, która działa się na ŁKS-ie, na stadionie ŁKS-u, to wtedy była właśnie giełda elektroniczna, gdzie głównie ruskie gry można było kupić. I teraz ta giełda faktycznie, ona niedaleko tutaj na Redkinie, ona się odbywa co tydzień, ale to już nie ma tego klimatu, wiesz, bo to ja mam wrażenie, że giełda, tak jak powiedziałeś, dla ciebie to było, że wiesz, że to kramik, nie? Ale giełda komputerowa to było dzisiaj, to był taki odpowiednik dzisiejszego Facebooka, Instagrama i Allegro w jednym. Że tak, wchodziłeś, to ująłeś. nie? Że wchodziłeś, mogłeś pogadać z ludźmi, którzy się interesowali, bo to jest właśnie też fajne, bo w latach 90. Granie było takim trochę przeznaczone troszkę dla dzieci, jeszcze w latach 80., 90., że było to skazane troszkę na taki ostracyzm, że ludzie tak patrzyli, o, grasz, to jesteś dzieciak, bo grasz w gry, nie? Ale Oczywiście. tam właśnie na giełdzie mogłeś poczuć się sobą, nie? Że to jest właśnie to, że to jest ludzie, którzy też to znają, też to jakby kultywują i taki ten klimat tej giełdy był naprawdę, naprawdę niesamowity. Właśnie to, że wiesz, ci ludzie, którzy sprzedawali, to byli guru, nie? To jak szedłeś i on wszystko o tych grach wiedział, nie? Co tak wychodzi nowego. To był guru, nie? Ale to wiesz, nie... co zawsze mi się podobało? Tak, rozmawiasz z tym gościem, czy gośćmi, bo to oczywiście robił się w pewnym momencie taki spęd. Oczywiście, że tak, robiło się takie kółko zamknięte, gdzie oczywiście wymienialiśmy wszystko, która gra jest dobra, czemu nie, te takie, tak naprawdę ja to porównuję teraz, świetnie, że rzuciłeś tą informację odnośnie Facebooka i socjali, bo to tak wyglądało, że ktoś na forum nagle mówi, jaka gra jest fajna, zaczynają się kłótnie, zaczynają się przepychanki słowne, oczywiście, że tak, po czym oczywiście, jeżeli chodzi o nowości, któryś z nich zawsze wyciągał kartkę, taką
taką pomiętoloną kartkę z tytułami, prawda? Jeszcze tabelki zrobione gdzieś tam w Excelu, napisane tytuły i mówi, słuchajcie, za 2 dni będę miał to, za 3 dni będę miał to, wchodzi nowy towar i tak dalej, więc w pewnym momencie tak naprawdę ten wall, który teraz mamy gdzieś na socjalach, on był na żywo, tak jak powiedziałeś, to była ciekawa bardzo interakcja z ludźmi, po pierwsze, podobne świry do ciebie, tak? Jesteś w kręgu znajomych, mimo że się nie znacie, od razu łapało się klimat, od razu było czuć taką zajawkę, ja często wspominam o nawet takim typowym elektronicznym smrodzie, który jest bardzo satysfakcjonujący dla mnie. Każdy, kto kiedyś przyniósł do domu na przykład Pegasusa albo jakiś sprzęt taki starszy w latach 80., 90., kojarzy ten zapach plastiku, trochę spalenizny, trochę sztuczności i tak dalej. On się tam wokół unosił i to było dla mnie w ogóle takie uzupełnienie. To była troszeczkę jak elektroniczna sauna, w której się kisiliśmy. No właśnie, wiesz, jeszcze o tej właśnie troszkę niepełną informację powiedziałem, że była jedna giełda. Tak naprawdę na początku były 2 giełdy w Łodzi, o tym zapomniałem. To jest też ciekawe, że obydwie giełdy były one jakby naprzeciwko siebie, nie? To były jakby, giełda komputerowa była w budynku szkoły podstawowej, a przechodziłeś na drugą stronę i było coś takiego, co się nazywało Fafik. To była jakaś taka, nie wiem, czy to była sala bankietowa, czy to była taka jakaś świetlica, ciężko powiedzieć. Natomiast różnica była ogromna, bo w szkole, no to wiadomo, giełda się odbywała o godziny 10, nie? Natomiast giełdy się odbywały od 10, w szkole no to było jasno, przyjemnie, natomiast Fafik to było, wiesz, wchodzisz i tam nie było w ogóle światła, nie? Bo wszystko było zaciągnięte, wszystkie ściany były takimi grubymi zasłonami, jakie są na przykład dzisiaj można w hotelach spotkać, nie? Że wiesz, jest środek dnia, zasłonisz, jest jakby było w nocy, nie? Także tam było totalnie mrocznie. I jakoś tak na początku to było jakby, tam też siedzieli pececiarze, ale potem jakby się to troszkę tak rozłożyło, że giełda komputerowa w szkole to była pececiarze, a tam siedzieli amigowcy, nie? Więc to było, wiesz, wchodziłeś jakby do zupełnie innego takiego, wiesz, mrocznego klimatu, siedzieli przegrywali te dyskietki, nie? Tam, wiesz. Natomiast Fafik niestety dosyć szybko odpadł. Ja tam byłem kilka razy tak naprawdę, natomiast faktycznie była ta druga, to ja zapomniałem o tym, że coś takiego się odbywało. To, co było w ogóle fajne, bo to, co wspomniałeś, że ci ludzie tworzyli takie właśnie enklawy, które nagle znajdowały wspólny punkt, nie? Że wiesz, że gry i tak dalej. Ja pamiętam, że to jeszcze były czasy nagrywania dyskietek, czyli to były takie wczesne lata 90., kiedy wchodziłem na giełdę, bo dla mnie jeżdżenie na giełdę to był dla mnie pewnego rodzaju taki, nie wiem, czy to mogę tak nazwać, kult, coś takiego, taki rytuał, że wiesz, jak w niedzielę się giełda odbywała, to moi rodzice wiedzieli, że nie jedziemy do babci, nie jedziemy gdzieś tam, bo ja jadę na giełdę, nie? I to było, wiesz, to było dla mnie takie coś niesamowicie ważnego, i zawsze moim takim najważniejszym punktem honoru było to, żeby być zawsze na otwarcie tej giełdy. To było takie, dzisiaj się mówi, że to jest takie tak zwane FOMO, czyli fear of missing out, nie? Że coś cię ominie. I to było takie początki tego FOMO, nie? Że musisz być na samym początku, bo coś ci tam ominie, co będzie się ciekawego działo, nie? I te giełdy właśnie jeszcze za czasów dyskietkowych, to było też coś takiego, że ja nie wiem, czy ty tak miałeś, bo ja tak miałem na przykład, że wiesz, jak przychodziłem na giełdę, tam u kogoś nagrałem, to potem on jakby stawał się moim dealerem, nie? I wiesz, jak byłem zadowolony, to zawsze do niego szedłem, nie? Co tam masz nowego? I było zawsze siema, tu mamy tego, jakieś zniżki. Zawsze się jakby tworzyły takie przyjaźnie na giełdzie, nie? To jest prawda i wiesz, co jest ciekawe? Myślę, że z kim bym nie rozmawiał, to, co teraz powiedziałeś, to jest powtarzane. W pewnym momencie znajdowałeś swojego człowieka. To wiesz, to był twój man, co nie? To był człowiek od Didi. Ewidentnie, że tak. To jest ciekawa rzecz, bo ja w pewnym momencie miałem też takiego gościa i jeszcze pamiętam, bo sam Cytrusek, albo inaczej, po kolei, wspominałem o Ruskim Targu i tam faktycznie było najwięcej elektroniki. To możemy śmiało nazwać giełdą komputerową. To jest w centrum Opola. Zaraz obok, naprawdę 5 minut na nogach, nawet nie, i to takim powolnym spacerkiem, jest Cytrusek. To był targ, który on istnieje po dziś dzień. Zresztą ja niedaleko akurat jego mieszkam, ale to było bardziej, wiesz, warzywa, owoce, oczywiście kasety disco polo, no bo jak dobrze wiemy, disco kasety, no lepsze od kobiety, tak? Przynajmniej takie hasła wtedy wykrzykiwali ci ludzie. Ja myślę, że oni są lepsi chyba nawet od tych sprzedawców kukurydzy na plażach Bałtyku, ale ewidentnie takie hasła leciały. Natomiast tam też było kilku takich chłopaków, ja nie wiem, czy kojarzysz, jak kiedyś były te takie wielkie, takie blaszane budy, w których się stało, one wyglądały jak prostokąty, ale z tego się odkładało taki daszek, wysuwany no był wiem, blat. tak, było coś takiego, no. Dokładnie. I to oni na mieli rynkach, takie swoje budy.
Oczywiście, że tak. I tam miałem właśnie, to jest ciekawe, główne zakupy robiłem, czy też moi rodzice dla mnie robili, albo ja za wysępione, że tak powiem, kieszonkowe, za wynoszenie śmieci i jakieś tam roboty domowe, które się wtedy robiło, no to wydawałem głównie właśnie na ruskim targu, ale miałem też jednego gościa koło Cytruska i to był gościu, który mi się po dziś dzień chce śmiać, jak ja o tym myślę. On stał koło tej budy, na tej budzie miał wyłożone 5 koszulek i to nie jest przekoryzowane, co nie? Jakby on nie miał innego towaru, miał zawsze 5 koszulek, których nigdy nikt od niego chyba nie kupił, bo tam kilka lat chodziłem i one zawsze tam były. Natomiast oczywiście gościu, wiesz, kapturek, kurteczka i tak dalej, opatulony, podchodzisz do niego, on zaczyna z tobą gadać i on doskonale wie, że przyszedłeś po gry. Więc wyciągać tą listę, tą kartkę, która jest pomielona, jakbyś wyciągnął krowie z gardła, ty sobie oczywiście patrzysz, po chwili wyciągasz świeżą kartkę, widzisz, ej, tam są nowości, no oczywiście, że tak, bo jeszcze nie jest ta pognieciona, po czym dajesz mu tam odpowiednią ilość gotówki do ręki, on biegnie do samochodu zaparkowanego 50 metrów dalej, tak z bagażnika wyciąga co trzeba i wraca do ciebie. No to oczywiście tu mówimy o tym piractwie, ale jeżeli chodzi o sam ruski targ i tą elektronikę, tam głównie byli ludzie właśnie od elektroniki. Te wszystkie podróby Pegasusa, czy też sam Pegasus po podróbom, podróby NES-a, Polystation i te wszystkie inne nazwy, które dla mnie były komiczne, ale też jako dzieciak ja się z tym fascynowałem, bo ja pamiętam, jak kupiłem pierwsze PlayStation swoje, za odszkodowanie oczywiście, bo jako dzieciak wariat się musiałem połamać gdzieś tam i uskuteczniałem to przez wiele lat. Wiadomo, mama była przerażona, ale dzieciak później był szczęśliwy, jak za to odszkodowanie mógł coś kupić. Kupiłem PlayStation i ono wtedy kosztowało w okolicach 1000... słyszy? Ono kosztowało około 1000 zł wtedy, prawda? Ja pamiętam, wróciłem szczęśliwy do domu. Naprawdę zajarany jak komornik przed przejęciem lokalu. A jeszcze najlepsze jest to, że się strasznie wahałem. Nie wiedziałem, Sega Saturn czy PlayStation. I tak naprawdę tylko przez przypadek kupiłem PlayStation, bo kolega akurat miał i poszedłem, zagrałem w Command & Conquer i w Suikodena. Także dwie różne gry, ale one mnie przekonały. I poszedłem na ruski targ. Jak zobaczyłem coś, co wygląda jak PlayStation, nazywa się podobnie i kosztuje chyba 150 zł, czy coś takiego, chociaż wtedy jeszcze... No nie, to były te waluty. No i ja to zobaczyłem i ja zwariowałem, mówię, jak? Czuję się oszukany, jak można? Po czym patrzę, oczywiście wkładamy kadridże 999 in one i wszelkiego rodzaju tego rzeczy. No ale oczywiście wracając do tego, co mówiłeś wtedy, oczywiście mój gościu, mój człowiek, u którego już kilka razy kupiłem, wytłumaczył, no wiesz co, no to jest Pegasus, tylko tak wygląda. Więc tak, to byli ludzie, którzy byli kopalnią wiedzy. Tak, no samo to, że przecież dzisiejsi prezesi CD Projektu też kiedyś sprzedawali na giełdzie i oni do tego się ogólnie przyznają w tych wywiadach. No, większość ludzi związanych z branżą, którzy są już powiedzmy w sile wieku dzisiaj, no to zaczynała tak naprawdę na giełdach, bo tego nie było gdzie indziej, tak? Nie mogłeś gdzie indziej. Jakby to było coś takiego, wiesz, że były niby te czasopisma, ale poza tymi czasopismami, bo warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo oprócz tego, że na giełdzie kupowało się gry, kupowało się sprzęt. Oczywiście. To było ciekawe, bo w latach 90. było coś takiego, że dzisiaj ludzie tego nie rozumieją, bo dzisiaj możesz sobie kupić, nie wiem, płytę z Opola i będę miał ją jutro. Mogę sobie kupić płytę, nie wiem, z jakiegoś tam Pcimia Dolnego albo procesor i będę miał to na jutro, bo jest paczkomat, jest, wiesz, poczta, jest kurier. Natomiast kiedyś tak nie było, bo nie było kurierów i jakby każde miasto było pewnego rodzaju zamkniętą enklawą, jeżeli chodzi o dostępność sprzętu. Nie było Allegro, więc nie miałeś dostępu do nawet tych cenników, bo wszystkie te firmy drukowały cenniki, więc wszystko kupowałeś z Łodzi, nie? Ja przynajmniej. Ja kupowałem z Łodzi, bo nie miałem możliwości kupienia tego gdzie indziej. I giełda komputerowa to było też coś takiego, że sprzęt, który kupowałeś na giełdzie, zawsze był tańszy niż był w sklepach. Zawsze jak się jeździło, to był nowy sprzęt, to nie były używki, to był nowy sprzęt, ale on był zawsze tańszy, nie? Zawsze mogłeś kupić go taniej. I to też było fajne, bo to normalnie sklepy, które, dzisiaj już wiele tych sklepów nie istnieje, ale które istniały jeszcze kilkanaście lat temu, bo dzisiaj to tak naprawdę został Computronic i XCOM, wcześniej tych sklepów było więcej i powiem ci, że wiele tych sklepów normalnie wystawiało się na giełdzie i tam mieli swój asortyment i tam sprzedawali, nie? I do czego zmierzam? No mówię o tym właśnie, że jeżeli musiałeś siłą rzeczy znać tych ludzi z tych sklepów, które wszystkie były w Łodzi tak naprawdę, bo tak jak mówię, no raczej nie kupiłeś nic wysyłkowo, bo nie było możliwe, wtedy jeszcze nawet internetu nie było, więc nawet nie mogłeś gdzie tego kupić i nawet poszukać, nie?
Także to było też coś takiego, że tworzyły się takie jakby znajomości nie tylko w obrębie ludzi, którzy zajmują się piractwem, ale też na przykład znajomości pomiędzy, wiesz, typem, który ma tam, wiesz, chodzi, nie wiem, do której ja chodziłem, 6. klasa, 5., a gościem, który ma sklep komputerowy, nie? Który sprzedaje sprzęt, nie? I wiesz, i to było też fajne, że jeżeli ludzie, którzy sprzedawali ci te rzeczy, wyczuli, że wiesz, o czym mówisz, to oni cię nie traktowali z góry. Oni cię traktowali jak równy równemu. To znaczy, wiesz, oni mogli próbować, bo było takie, nie? Że wiesz, chcieli ci wcisnąć jakąś płytę ECS-a, nie? Mówi, to co ty, panie, tu ECS-a mi dajesz, jakieś badziewie, nie? Także wiesz, to było też takie, że to był taki rytuał przejścia trochę, nie? Bo każdy na giełdzie był kiedyś oszukany, to jest normalne, nie? Że każdy musiał przez to przejść, nie? W ogóle świetnie, że o tym wspominasz, bo poruszyłeś dwie takie ciekawe kwestie. Zaczęliśmy od tego, że tak, wchodzisz do tego swojego kółka, nazwijmy go wzajemnej adoracji, bo w pewnym momencie troszkę może i tak było, ale na pewno takiego kręgu wtajemniczenia. Tak, to były osoby, które znały się na elektronice, my się poznawaliśmy, oczywiście czytało się troszeczkę pism, tak, w tamtych czasach choćby Secret Service, czytało się różnego rodzaju wypociny od ludzi, jeżeli ktoś już dostał internet w latach 90., tak, i miał tą sieć osiedlową, gdzie oczywiście załadowanie strony trochę trwało, ale w końcu się udawało, więc trochę starałeś czerpać się te informacje, ale wcześniej, tak jak powiedziałeś, jedziesz na giełdę, masz swój rytuał taki cotygodniowy, zaczynasz łapać kontakty i w pewnym momencie stajesz się jednym z nich, a z tym rytuałem przejścia mi się strasznie podoba to porównanie, bo to jest niezwykle prawdziwe. Ja sam pamiętam zresztą, jak jeszcze wróćmy na chwilę do ruskiego targu, zaraz obok niego jest jeden z takich najstarszych domów handlowych, chyba tak trzeba to nazwać w Opolu, Opolanin. On już chyba teraz ma zupełnie inną nazwę, ale znajduje się też bardzo blisko. I ja pamiętam, jak gościu, który zaczynał na ruskim targu, później w latach 90., w drugiej połowie, miał sklep właśnie z grami i z konsolami w tym Opolaninie. I to było niezwykłe z mojego punktu widzenia, jako dzieciaka, poznać gościa właśnie na giełdzie, pogadać z nim, złapać jakiś tam flow. Wiadomo, gościu dużo starszy ode mnie, ja dzieciak, ale w pewnym momencie ja trafiam przez przypadek, przechodzę przez galerię, patrzę, a on ma w tym momencie swój sklep. I to jest ciekawe, że on tak naprawdę gdzieś tam biznes zaczął kręcić. Co się później z tym stało? Bóg jeden raczy wiedzieć. Pewnie być może gdzieś tam upadł albo poszedł w zupełnie inną stronę. Ale od gościa, którego poznałem na targu, poprzez szefa sklepu i tak naprawdę trochę kolegę, z którym mogłem porozmawiać. A zaczęło się od tego, że po prostu przyszedłem pooglądać, pogadać. Oczywiście była ten taki rytuał przejścia. Ja nie wiem, czy ty tak miałeś, ale ja miałem tak, że mnie czasami próbowali wrzucić na minę. Czyli opowiadali mi głupoty i sprawdzali, czy ja będę przytakiwał, tak? Czy ja będę to łykał po prostu jak pelikan, że tak powiem. No i w momencie, kiedy ja mówiłem, ale co to opowiadasz, to wcale tak nie wygląda i tak dalej, patrzą i masz takie spojrzenie starszego człowieka na młodzieńca. Okej, dobra. On wie, o co chodzi, co nie? Jakby kończymy ten cyrk. Ja to pamiętam takie dwie rzeczy, znaczy nie wiem, czy niekoniecznie to było może oszustwo, ale to było też coś takiego, że w tamtym czasie się wszystkiego tego uczyłeś jakby na własnych błędach. To nie było, że jakby nie było środków czy jakichś dostępnych materiałów, które by ci w tym jakoś pomogły to zrozumieć wszystko, jak to działa. I pamiętam pierwszą grę na swojego peceta, jeszcze na dyskietki, to był prehistoryk. Pojechałem na giełdę i typ mi nagrał na dyskietce tego prehistoryka. Ja jeszcze wtedy miałem IBM-a, wtedy się mówi IBM-y, nie? No PC, tak. Ale wtedy się mówi IBM-y, nie? Też miałem, od razu mówię, też wszyscy mieli IBM-y. Jak nie mieli PC, wszyscy mieli IBM. Tak. I odpalam, słuchaj, jeszcze nie miałem dysku twardego, odpalam tą grę, no wtedy wiedziałem już, że plik exe odpala tam com albo bat, a tam tylko, słuchaj, jakiś jeden plik ERJ i nie wiem, co z tym zrobić, nie? I mówię, co jest, nie? I wiesz, tak kombinuję, mówię, kurde, to chyba jest spakowane. Dzisiaj są zipy, rary, winrar, tego typu rzeczy, kiedyś była ERJ. Jasne. No więc ja dawaj na tą giełdę z powrotem i mówię, że ta gra nie działa, nie? On mówi, bo to jest spakowane. I ja mówię, no to jak ja mam w to grać? To ja rozpakuję i nagram, nie? I to było jakby, wiesz, już wtedy się uczyłeś, nie? Że aha, dobra, czyli gry czasami są spakowane, potem trzeba je rozpakować. Musisz mieć program zewnętrzny, który, nie było internetu, nie mogę z tego ściągnąć. Jeżeli on ci tego nie nagrał na dyskietkę, to tego nie mogłeś zrobić, nie? Drugą rzeczą, którą taką pamiętam, to było moje pierwsze zetknięcie z wersjami beta gier. To były wczesne lata 90. Pamiętam, druga część Alone in the Dark wychodzi
I ja ją kupuję chyba na 5 dyskietkach i wiesz, gram i tak nagle drzwi otwierasz, a tam za drzwiami nic nie ma, nie? Jest pusta przestrzeń, nie? I mówię, kurde, co jest, nie? Gram trochę, coś tam się, wiesz, jakieś, a to się tam postacie przenikają i mówię, co jest? Wtedy jeszcze, wiesz, dzisiaj bym wiedział, bo dzisiaj już tą wiedzę mam, to jest beta, nie? Wtedy Jasne. to było jakby, wiesz, pierwsze zetknięcie z grą, którą dostałeś, która jest niedokończona. To nawet nie jest demo, to jest niedokończona gra. Skądś mieli, nie wiadomo skąd. I jakby tej gry nie można było ukończyć w żaden sposób, bo ona się tam w którymś momencie wieszała. Ale to było jakby, wiesz, pierwsze zetknięcie. Ktoś się nagrywa Alone in the Dark, ty się jarasz, a się okazuje, że to jest beta. I pamiętam, że właśnie to był pierwszy raz, kiedy spotkałem się z wersją beta gry. Potem kilka razy mi się zdawało takie rzeczy kupić, między innymi gdzieś jeszcze mam chyba X-Wing Alliance w wersji beta też na płytach nagrany, który też był niepełną wersją. Natomiast to były właśnie takie rzeczy, że uczyłeś się jakby na własnych błędach, nie? Że musiałeś ten błąd popełnić, żeby już potem na następny raz wiedzieć, nie? Że to jest właśnie to, nie? Tak, chociaż ja myślę, że tutaj tak naprawdę nauka była na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest dokładnie to, co powiedziałeś. 100% się zgadzam, 100% zgodności. Tak jest, uczysz się, nie wiesz, przyjmujesz tą wiedzę, oni ci trochę edukują jak najbardziej, ale przez to też ja się nauczyłem chyba jednego z najpopularniejszych takich przysłów czy podejść, jeżeli chodzi o giełdę. Jedź zawsze w sobotę, bo jeżeli coś nie działa, przyjedziesz w niedzielę, żeby to poprawić. I myślę, że twoja historia tutaj świetnie to udowadnia. Ja sam miałem takie sytuacje, gdzie przyjechałem i myślałem, że jakiś sprzęt nie działa. Myślałem, że jakaś gra nie chodzi, po czym wracam w niedzielę oczywiście, no i oczywiście tak jak tobie. Gościu mi tłumaczy, ale czekaj, to jest tak jak może w tym przypadku, może było nierozpakowane, tak? On do mnie się pyta, a czy masz przerobioną konsolę? A ja wtedy jeszcze nie miałem, prawda? Bo się dbałem, ale dostałem informację, że słuchaj, ale da się to zrobić. I oczywiście klasyczny przykład znowu do pierwszego PlayStation się odwołam, gdzie dało się wsadzić oryginalną płytę, zamknąć klapkę za pomocą zapałki, czyli wcisnąć się guziczek, to się chyba watowanie wtedy nazywało. On zaczytywał system, czy też jakby to zielone światełko dla systemu, że gra jest oryginalna, po czym wyrywałeś płytę, wkładałeś pirata i zasysało. To były słapy, disk. tylko Tak. ja pamiętam, że to się chyba mówiło na to wtedy też na początku watowanie, czy jakoś tak. Nie jest to istotne, ale później oczywiście słapy były, później oczywiście chipy, cała reszta, ale ciekawa rzecz, że z jednej strony uczysz się technologii, z drugiej strony uczysz się, jak w ogóle masz się zachowywać jako uczestnik, jako członek później tej giełdy, jakie nawyki masz stosować, jak rozmawiać z tymi ludźmi. Ja też pamiętam te moje pierwsze podejścia i zakładam, że u większości osób, u ciebie pewnie też wyglądało to podobnie, gdzie podchodziłeś, byłeś taki troszeczkę nieśmiały, onieśmielony tym wszystkim, z drugiej strony zajarany, bo chciałeś wejść w ten świat, no a po jakimś czasie poznałeś ludzi, już później nieważne gdzie jechałeś, jak się pojawiał nowy wystawca, no wystawca w cudzysłowie oczywiście, nowy sprzedawca na tej giełdzie, no to ja już do nich podchodziłem jak do siebie, od razu cześć, słuchaj, słyszałem, kolega tu poleca, że masz to i to, tak, jeszcze pamiętam jak kadridże się przecież kupowało, no to też słyszałem, że masz złotą piątkę, ale oryginalną, nie te podróbki i tak dalej, tylko jest prawdziwa złota piątka, tak, która była, tam było 5 świetnych gier oczywiście za czasów Pegasusa, czy też NES-a i on faktycznie wyciąga, mówi, mam, jak najbardziej, tak, pokazuje mi dodatkowe rzeczy, później przychodzisz na giełdę i znowu, słuchaj, Bartek, przyjdź do mnie na chwilkę, mam coś, co może cię zainteresować i oni wyciągają rzeczy z kartonów, które normalnie nie wystawiali, bo wiedzą, że jak coś, przyjdzie ktoś ogarnięty i wolę jemu sprzedać, więc to dla mnie było też ciekawe, nawiązanie znajomości i jakieś takie, no, benefity, chyba tak możemy to nazwać, wynikające z tego, że z tymi ludźmi dobrze żyłeś, także dostawałeś też rzeczy, które, mimo że to jest giełda, to były dostępne, powiedzmy, dla takich troszeczkę wyżej postawionych, czy też plasujących się na tej dziwnej drabinie respektu giełdowego. Ja to pamiętam jeszcze sobie taką sytuację, bo na łódzkiej giełdzie zaraz przy wejściu był jeden typ na całej giełdzie, który sprzedawał oryginały. To była w ogóle złota era piractwa. Wszyscy, wiesz, jeszcze przed ruskimi tłokami, czyli to był czas składanek, tak zwanych ripów i słuchaj, typ sprzedaje oryginalne gry, nie? I wiesz, i to było też ciekawe, bo ta gra, którą chciałeś kupić, ona kosztowała o wiele więcej niż płyta, ten składak, nie? Te ceny były jakieś tam w ogóle absurdalne. I ja od tego gościa tylko jedną płytę raz kupiłem, właściwie to 2 płyty. Jak miałem swój pierwszy CD-ROM, to był Mitsumi podwójnej prędkości i nie miałem żadnej płyty i właśnie poszliśmy do tego typa i on na początku, ja mówię, że wtedy, właśnie to jest też przykład tego, że nie wiedziałeś, nie? Mówię, że chciałbym płytę, która pokaże możliwości CD-ROMu, nie? No i typ, ja już teraz z perspektywy czasu wiem, że ten koleś już wiedział, że trafił na frajera, nie? Tak. Że który nie wiedział.
Mówi, mam tu płytę, nie? Tam masz taka niebieska płyta z jakimiś, mówię, kurwa, zajebiście, nie? Wracam do domu i co się okazało? Faktycznie, płyta pokazywała możliwości CD-ROMu, bo była to płyta z clipartami, więc było trochę obrazków i kilka filmików nagranych w formacie AVI, rozdzielczości tam chyba 160 na 110, czyli takie, wiesz, wielkości, jeszcze wtedy nie było DivXów, nie? Więc to było wszystko w tamtych czasach to była świetna rozdzielczość, okej? Tak. I wiesz, i to był pierwszy raz, to był kolejny raz właśnie też, który był pewnego rodzaju taką nauką, ale potem jakby drugą płytą, bo powiedziałem mojemu tacie, że sprzedał na jakieś gówno, pojechaliśmy na tą giełdę, ale ten typ mówi, no co, no już nie odda kasy, nie? No jasne. I mój tata mówił, wtedy pamiętam, że to były czasy pierwszy Star Wars Rebel Assault i obok Mad Dog McCree 2 i tata mówi, dobra, to wybierz sobie jedną grę, nie? No ja wielki fan Gwiezdnych Wojen, ale z kolei Mad Dog to wiedziałem, co to jest, bo znałem, mówię, Mad Doga, 2, nie? Mam tą płytę do dzisiaj, to była moja pierwsza płyta oryginalna, którą kupiłem. I pamiętam, że później, lata później, lata leciały, płyty, gry były coraz tańsze, przyszły ruskie tłoki, typ cały czas sprzedawał oryginały. Mało tego, sprzedawał cały czas te same oryginały, bo nikt ich nie kupował, więc cały czas miał te same gry. Cały czas ten Rebel Assault, Mega Race pierwsza część, cały czas te płyty leżały i nikt ich nie kupował. To właśnie mnie zastanawiało, nie? Że wiesz, że w takiej otoczce całego piractwa, które cię otacza, nie? Pojawia się typ, który myśli, że zarobi na tym, że będzie sprzedawał kilka razy drożej gry, ale oryginalne, nie? To jest też w ogóle ciekawe, bo w latach 80., kiedy jeszcze miałem Commodore, ja w ogóle nie byłem świadomy tego, że jest coś takiego jak gra oryginalna, że ja sobie nie potrafiłem wyobrazić. Myślałem, że normalnie gry kupujesz, wiesz, na kasecie masz ileś tam tych tytułów i pamiętam kiedyś ktoś z Niemiec na stadionie ŁKS-u miał oryginalne kasety do Commodore i to było, słuchaj, tak, że na kasecie była jedna gra. Nie? Ja mówię, kurde, to kupujesz jedna gra, a tu masz 20? Totalnie się nie pyli. To w ogóle nie ma sensu, nie? I to wiesz, jeszcze było nagrane na normalu. To gra na normalu na Commodore się wgrywała godzinę, nie? A tu miałeś normalnie wszystko na turbo, nie? No także to w ogóle było niesamowite dla mnie rzeczy wtedy, nie? Była straszna rzecz, bo ja w ogóle chciałbym na chwilkę wrócić, może po kolei, jak powiedział pijany kolejarz spytany o drogę. Pierwsza rzecz, mnie strasznie intrygował ten gościu, o którym mówisz, bo chciałem w końcu zadać pytanie, czy on w końcu coś sprzedał, czy znane sobie jego losy, czy wiemy, co się z nim stało. No sprzedał mi płytę z clipartami i Mad Doga 2. Okay, to był jego sukces. Które to płyty mam do dzisiaj. Nawet tą pierwszą płytę z tymi clipartami wygrzebałem, ją gdzieś mam. Okej, no słuchaj, no to w takim razie to był może mały sukces, ale jednak sukces. Tak, byłeś jego najlepszym klientem, to na pewno. Z drugiej strony ciekawa rzecz odnośnie tych ripów, bo chciałem na chwilę do tego wrócić. Ja pamiętam, jak pierwszy raz złapałem się na tym, bo to, że na kadridżach było ileś tam gier w jednym, to wiadomo. Pal licho oczywiście, że tam max wchodziło 5, może 10 gier, reszta to, jeżeli było ponad to były po prostu te same gry odpalane na innych poziomach, tak? Czyli jeden wielki szwindel, no ale widziałeś, wiesz, 300 in one, brałeś jak szalone, jak ciepłe bułeczki prosto z piekarni. To był twój ulubiony budyń wtedy, który chciałeś siorbać na gorąco albo na zimno. Ja brałem w ciemno, co nie? Później się człowiek nauczył. Później wyszło to samo, jeżeli chodzi o płyty, czyli znowu patrzę i ktoś ma na płycie 5 gier na PSX-a, które chce mi sprzedać, albo na inną konsolę, albo na Nintendo 64 też później były takie kwiatki. Się zastanawiałem jak, no a później to, co powiedziałeś, okazuje się ripy. Nie ma muzyki, nie ma filmów, ale są poziomy. Okej, dobra i... Gdzieś na początku ja to przez chwilę tolerowałem, ale bardziej powiem ci, że ja to tolerowałem przez moich rówieśników, którzy mówili, no co ty, patrz jak mu się opłaca, no i ty, że nie masz filmów. I nie wiem, czy ja byłem inny, nie wiem, jak u ciebie to wyglądało, ale ja miałem tak i myślę, że tutaj między innymi japońskie RPG, szczególnie seria Final Fantasy, bo w latach 90. no to oczywiście, jak to każdy wie dobrze, albo może i nie wie, złota era dla między innymi RPGów i Squaresoft, ówczesny Squaresoft, no wtedy na finalach robił roboty i oglądanie tych filmików, po dziś pamiętam genialne intro do Final Fantasy VIII, które po dzisiaj robi wrażenie i unikanie tego rodzaju filmików to była dla mnie ogromna strata. Jak ja później dowiadywałem się od rówieśników, że oni obejrzeli, czy widziałeś tą animację, czy widziałeś tą scenę walki? No nie, bo jej nie było, więc jak mogłem widzieć, więc w pewnym momencie stwierdziłem, olać ripy i idziemy po prostu w całości, mimo że pirackie, ale ja do dziś pamiętam moją pierwszą grę,
którą kupiłem jako oryginał i aż wstyd się przyznać, że tak późno, bo to było dopiero za czasów PS2 i to był Tekken 4. To był Tekken 4, to była pierwsza płyta, ja po dziś dzień tą płytę mam, później był Wipeout i później były kolejne gry, ale to były moje dwie pierwsze płytki, no one są na półce, one sobie tam świecą, ja z nostalgią patrzę, ale jak pomyślę sobie, ile człowiek spiracił do tego czasu, to jest masakra, no bo ile się nabyło na giełdach, no to są tony. Później oczywiście wszedł w końcu internet, tak? Oczywiście te sieci osiedlowe, jeszcze ludzie korzystali z DC++, no to jak miałeś kogoś na swojej ulicy, to wtedy w tamtych czasach prędkość 10 mega na sekundę, gdzie miałeś w 15 sekund od kogoś film albo grę, to było nie do pomyślenia, a jak ściągałeś na edonki, no to czekałeś 2-3 tygodnie, a czasami i dłużej, tak? Jeżeli piry były. No i oczywiście trzeba było to wypalić, trzeba było kupić oczywiście napęd, który dawał to nagrywać, więc różnie było, ale pamiętam jeszcze jedną rzecz, która może zmienić, czy też dodać ci dodatkową wiedzę, bo ty powiedziałeś, nie słyszałem nigdy o czymś takim, żeby skądś indziej kupić jakiś tam spiracony sprzęt. A ja miałem takiego pirata i już nie pamiętam skąd on był. Może z Jeleniej Góry, może z Zielonej Góry. Mój umysł już tego nie ogarnia, tak to było lata temu, ale pamiętam, że miałem właśnie takiego pirata, który, no namiar do niego dostałem od kolegi, tak, który też polecił mi pirata z Opola, później oczywiście gdzieś tam z giełd się znaliśmy, no i dzwonię do niego i wyglądało to tak, że on listownie wysłał mi list, w liście, oczywiście w kopercie są te kartki klasyczne z tymi giereczkami, wydrukowane, wymielone troszeczkę, więc je miałem, no i później ja sobie wybierałem co chcę, dzwoniłem do niego, robiłem mu przelew, biegłem na pocztę z drobnymi od mamy, robiłem mu przelew i on tam po tygodniu jakoś tak jak dostał te pieniądze, przysyłał mi w pudełeczkach wypalone przez siebie płyty. I tak to się kręciło, więc dało się nawet piracić taką dziwną drogą pantoflową. I to było dla mnie też niesamowite, że ten gościu, jak się później okazało, bo gdzieś tam kontakt złapaliśmy, jak to na giełdach zresztą bardzo podobnie, i on mi opowiadał, tak, że on tych płyt toczył tygodniowo ileś tam set, a później ponad 1000. No to on w pewnym momencie tłoczył jak szalony. A wszystko, no poprzez reklamę szeptaną. I to jest dla mnie niezwykłe, bo to jest taka ciekawa ewolucja. Najpierw poznajesz ludzi na giełdzie, później do nich przychodzisz, masz dostęp do czasami lepszych sprzętu, czasami szybciej coś dostaniesz, czasami coś ci zostawią. Reklama szeptana pcha cię dalej, dostajesz namiar na innego gościa. Później inny gościu z połowy Polski wysyła ci spiracone gry, gdzie teraz to jest nie do pomyślenia w ogóle, no tak. prawda? I jakoś się to kręciło. To, że umarł śmiercią naturalną, to jest co innego, ale mnie strasznie fascynowało to, jak daleko w ogóle to doszło, do jakich ekstremów na ówczesne czasy mogło to dojść, no ale ludzie nie wiedzieli, tak jak powiedziałeś. Ja nie rozumiałem, dlaczego coś jest pirackie, a nie jest. Ja piratów znałem z bajek, tak? To byli ludzie na statku, zamiast nogi mieli kołek, na ramieniu mieli papugę, no i nie mieli jednego oka. Później jak idę i patrzę, że stoi gościu przy straganie z elektroniką i majtami, których nie powstydziłaby się żadna babcia, no to myślę pirat, okej, niech będzie, prawda? Więc to była dla mnie ciekawa historia i dynamika, do czego to się rozrosło. Ja no tak a później wiadomo. Wracając jeszcze do tych ripów, o których wspomniałeś, bo ja akurat w tamtym czasie nie byłem graczem konsolowym, dla mnie to głównie PC, więc faktycznie ja pamiętam, że byłem wielkim fanem ripów, większość tych płyt mam do dzisiaj, no niestety sporo z nich już nie działa, bo to były już płyty nagrywane, z czasem się utleniły, ale pamiętam, że niektórzy piraci naprawdę starali się mieć naprawdę konkretne składanki. Pamiętam, że chyba najlepsza składanka, jaką miałem, to tam i były Red Alert i był Tomb Raider, nie? I wiesz, odpalasz tego Tomb Raidera, no i ta gra była tak spiracona, że zamiast filmu było Lego Eidosu, nie? Więc jak zamiast intra miałeś Lego Eidosu i potem każdy filmik to było Lego Eidosu, nie? Bo to piracili w ten sposób, że kopiowali z odpowiednią nazwą najmniejszy filmik, nie? To był taki najprostszy sposób piracenia. No i wiesz, grałeś w tą grę, dla mnie nie miało znaczenia, że tam te filmy są. Kurde, no to jest Tomb Raider, nie? Wiesz, jarałem się tym, że gram. Natomiast pamiętam taką ciekawą, to co mówisz, że wysyłali ci pocztą. Ja miałem taką historię, pamiętam kiedyś z moim kolegą Piotrem, jesteśmy na giełdzie, tam się gdzieś koło tych straganów krzątamy i podchodzi koleś i on mówi, że on ma w domu nagrywarkę i on może mi za połowę tej ceny nagrać, nie? Koleś to był... Potem się przedstawił, to był Władziu. Władziu wygląda jak pedofil, nie? Ja sobie dzisiaj go wyobrażam, że on jeździł czarnym vanem i rozdawał dzieciom cukierki, nie? Miał taki duży prochowiec czarny na sobie i tak ci nie, ale był taki w takich grubych, miał okularkach, miał takie grube oprawki, takie włosy zaczesane na Hitlera, takie tłuste, z tego co pamiętam, i taką kraciastą koszulę. Nie, no mówię, no na pewno pedofil, nie? Ale mówię, dobra, nie? I wiesz, jakie byś gry chciał, nie? No to ja mówię, ja tam byłem wielkim fanem przygodówek, no to mówię,
niech pan nagra przygodówki, nie? I Władził mówi, dobra, i wiesz, zero kasy, nie? I mówi, to ja ci podam adres, potem chyba następnego dnia albo w poniedziałek się umówimy, podjedziesz, ja tą grę mam, nie? Ja mówię, dobra, nie? Wtedy, dzisiaj to byś pomyślał, kurna, nie? Jakiś typ cię zaprasza do domu w ogóle, wiesz. Ale wtedy z Piotrem mówimy, dobra, no wiesz, to była, nie wiem, która 7. klasa, może jedziemy do Władzia, nie? Jasne, Pamiętam, co że złego może się stać? Tak, do przodu, nie? I dojeżdżamy tam, bo on mieszkał na Teofilowie. Pamiętam taki sygnał jeszcze tego mojego kolegi Piotra, bo tam był przed domem Władzia, był taki pub, który się nazywał U Majora, nie? A wtedy była taka głośna sprawa pedofila, który miał ksywę Major, nie? Coś żeśmy lali, że to jest jednak ekipa, nie? Z ekipy Majora Władzio jest, nie? Ale pamiętam, że wtedy poszliśmy do tego typa do domu i on, wiesz, wyjmuje tą płytę, patrzę te tytuły, mówię, spoko, zapłaciłem mu i tyle, nie? I wróciłem, faktycznie to była jedna chyba z fajniejszych płyt, jakie kiedykolwiek miałem, jeżeli chodzi o właśnie ripy, ale to też jest właśnie przykład tego, że zdarzały się takie sytuacje, można powiedzieć, niekonwencjonalne. Mało tego, to co mówisz, że nagrywali listownie, to przecież w Top Secrecie normalnie się to ogłaszali na łamach prasy, nie? Że na przykład mam gry na Commodore, wymienię się na gry na Atari i adres w ogóle, nie? Do typa, że wysyłałeś mu i on ci odsyłał, nie? To było coś całkowicie normalnego, nie? Wtedy. Przecież nie było praw autorskich normalnych, nie było niczego obrabowanego prawnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 94, może 5 albo 6. W tym przedziale 94-96 weszła ustawa i nawet jak ona weszła, to przecież to nie było zmiany z dnia na dzień. To nie było tak, że ludzie powiedzieli, aha, okej, teraz jest ustawa, kończymy z tym. Wręcz przeciwnie, jakby doimy tą krowę, ile się jeszcze da. I to było, no, nie dziwię im się absolutnie, to był ich biznes i trzeba było jakoś korzystać. Później na całe szczęście, bo teraz jako wiadomo, dojrzały, dorosły człowiek, jakim no, mam nadzieję, że jestem, przynajmniej staram się być, no oczywiście rozumiem, jak złe to było, ale na czymś trzeba było się wychować. Poza tym też inne czasy. No dokładnie. Teraz piracenie, kiedyś piracenie to są dwa różne światy. Jeżeli chodzi o dostępność, o ceny, jakie mamy, da się naprawdę tanio kupić bardzo fajne gry. Wtedy musiałeś jechać na giełdę. I ja pamiętam taką rzecz, bo użyłeś takiego bardzo fajnego słowa, które kiedyś to było dla mnie, to był taki złoty... też, ale myślałem o innym słowie. Ja akurat takiej przygody nie miałem. Nie, inne słowo. Nagrywarka. I dla mnie to było coś, to była jakaś kosmiczna technologia. Jak to może wyglądać? Do czego to służy? To wiem, bo kojarzę, wyobrażam sobie, nagrywa gry. W moim wyobrażeniu to było, wiesz, to była jakaś wielka skrzynka, do której wkładasz płytę, ona tam jest wypalana, bo przecież tak się na to mówiło. Wypalało się, no. Tak, moja wyobraźnia oczywiście pokazywała zupełnie co innego niż to, co się działo naprawdę, no ale wiedziałem, że coś takiego istnieje. Jak usłyszałeś o typie, który ma nagrywarkę, no to był tu taki twój mały Bóg, to był bożyszcz w tym momencie dla małych nerdzików, którymi byliśmy na osiedlu i bardzo chciało się go poznać. I ja pamiętam, jak mój kumpel mi właśnie wtedy powiedział, jak skoro składasz nowego kompa, znaczy wiadomo, no ja składam, rodzice mi kupują, tak, oczywiście, bo to przecież takie czasy, ale ja składam, tak, nowego kompa, no to weź sobie nagrywarkę i mnie tak oświeciło i nagle myślę, kurczę, ale to musi być drogie i tak dalej. No okazało się, że w cenie całego sprzętu absolutnie nie. I wyobraź sobie to zmianę trochę relacji, dynamiki takiej młodzieńczej z rówieśnikami, jak ja byłem jednym z niewielu typów na osiedlu, który miał nagrywarkę, prawda? Jak to wyglądało? No a jaką miałeś prędkość tej nagrywarki? O Jezu, pierwszej? Z 2 razy? Może 4? Jak już było dobrze, to miałem 8. Ale na początku to była 2 albo 4, co nie? Więc to był mozolny proces i oczywiście nie zawsze się udawało. No jakoś tak, to był mozolny proces, ale co było dla mnie ciekawe, jak ci ludzie z osiedla się potrafili zorganizować. Wspomniałem ci o tej sieci osiedlowej. Ja pamiętam, że nasza sieć w Opolu to się nazywała Punkt. To był taki dostawca sieci internetowej, oczywiście taki nasz prowajder na rynku opolskim i oni właśnie te sieci osiedlowe zakładali, czyli wiadomo, mamy wspólną skrzynkę dla jednej ulicy i my wokół siebie możemy zasycać wszystko bardzo dobrze. Więc wyobraź sobie, że moi koledzy z ulic obok, oni wszyscy odpalali sobie te wszelakiej maści emule, edonki, te torrenty ówczesne, prawda? Ściągali co się dało i w momencie jak już jeden miał, to starali się donieść na tą jedną ulicę komukolwiek, albo mi, albo komuś innemu, żeby
już to było na jednej ulicy, albo nawet moi koledzy z ulicy, którzy też dosysali to wszystko, jak już mieli, to nagle ja mogłem oczywiście bardzo szybko od nich to zastać, no bo wtedy, wiadomo, po sieci osiedlowej, no to polanie ściągałeś błyskawicznie, no i w tym momencie wypalało się po prostu dla wszystkich kumpli z osiedla, bo w końcu ja byłem tym gościem, który miał na osiedlu nagrywarkę i mógł to zrobić. Więc to była ciekawa w ogóle rzecz, jak tak naprawdę byłeś. No nie wiem, czy ty też, ja na pewno, no byłem takim młodocianym piratem, nieletnim, szczylem, ale byłem, prawda, nawet nie wiedząc, że to jest złe, nielegalne, no bo skąd mogłeś wiedzieć, wszyscy tak robili, a w końcu ja mogłem to zrobić, no za darmo, prawda, nie musiałem płacić komuś, że mi wypali grę, a przecież płacenie, ja pamiętam, że płaciłem po 20, po 15 zł komuś za to, że mi grę wypalił, no tak to wtedy wyglądało. Znaczy, ja oczywiście miałem też nagrywarkę dosyć wcześnie i też rozprowadzałem, że tak powiem, natomiast wiesz, jeszcze warto wspomnieć o giełdach, o jednym aspekcie, mianowicie kiedy weszły ruskie tłoki. To był jakby koniec takich tych piratów naszych polskich, bo nagle się okazało, że ruskie, nie dość, że dostajesz całą grę z filmami, ze wszystkim, no to jest to tańsze niż nagrywana płyta, nie? Bo w Łodzi kosztowała płyta 30 zł, i płaciło się od płyty, nie od gry, więc jeżeli gra była na 2 płytach, no to kosztowała cię 6 dych, nie, wtedy. I to był jakby koniec tych piratów, czy tam tej giełdy takiej, którą znałem, która była takim moim dzisiaj, takim jest moim romantycznym wyobrażeniem, natomiast faktycznie w którymś momencie łódzką giełdę przejęła ruska mafia i jakby oni... To już są plotki, nie wiem czy tak było, bo ja nie sprzedawałem, więc nie wiem, ale podobno musiałeś mieć pozwolenie od ruskiej mafii, jeżeli chciałeś na giełdzie handlować grami i faktycznie miałem kiedyś taką sytuację, że stoję przed giełdą i tam się wchodziło po schodkach i z drzwi wylatuje jakiś koleś, nie to, że wybiega, wylatuje, nie, lotem tnąco koszącym, mijając te schody i ląduje gdzieś tam na chodniku, wybiega za nim 2 ruskich, jeden mu tam, wiesz, kopa na ryj i ten koleś, wiesz, okrwawiony staje, zaczyna uciekać, nie, i też chyba jakieś to były właśnie porachunki mafijne właśnie względem sprzedaży tych, albo może haracz trzeba było płacić, bo też chyba takie do mnie słuchy dochodziły, że ruskie chcieli haracz. Natomiast u mnie na giełdzie zaczęła się pojawiać bardzo fajna, nie fajna. Mnie to fascynowało. Zaczęli kraść płyty od ruskich, bo ruskie nie ogarniali, nie? Aha. Więc była tak zwana metoda na reklamówkę. Nie pokażę, musiałbym tu... Ogólnie brało się tak, że miałeś reklamówkę, uszy reklamówki miałeś w 2 rękach, brałeś tu płytę, czekaj, mam jakąś płytę? Mam. Brałeś płytę. Dobra, czyli tutorial szybki, jasne, no. Tu się otwierała, nie? Płyta. Brałeś tu płytę, to miałeś reklamówkę. Otwierałeś pod spodem płytę, zamykałeś pudełko, odkładałeś, nie? Widziałem wielokrotnie, jak ludzie to robili i wiesz, i nagle chcesz kupić płytę, patrzysz na to puste pudełko, nie? No to już wiedziałeś, że płytę już ktoś zajumał, nie? Albo na przykład były takie akcje na stadionie UKS-u, że szło na przykład 3 albo 4 kolesi, no i stał koleś z płytami, a po drugie jakaś babka sprzedawała spodnie, nie? I wiesz, jeden koleś podchodził i brał te spodnie i uciekał i ten koleś z płytami tam, alosza, nie? Jak się odwrócił, to mu buch te płyty, nie? I na razie, nie? I ludzie się wtedy, uwagi, tak jest. Ludzie się wtedy jakby w ogóle tego nie bali, nie? Wiesz, nie zastanawiali się nad tym i pamiętam, że ten problem, który ci powiedziałem, że kradli z tej reklamówki, był na tyle poważny, przynajmniej na łódzkiej giełdzie, że w którymś momencie ruskie płyty przestały być sprzedawane w pudełkach, a były sprzedawane w foliach. W takich przezroczystych. Te takie kwadraciki, takie koperty. Po to właśnie, żeby nie kradli z tych pudełek, nie? To było niesamowite w ogóle, ale faktycznie potem to był moment, który w mojej opinii troszkę giełda się skończyła, nie? To już nie było to, co było wcześniej. I ruskie jakby wyparli całkowicie tych ludzi, którzy nagrywali, to jakby w ogóle znikło wtedy. Ja nie mogę tutaj się w żaden sposób wypowiedzieć za całą Polskę, ale mogę jak najbardziej powiedzieć, czy też zrównać troszeczkę tą opowieść twoją łódzką z moją opolską, bo myślisz, że dlaczego na tą naszą giełdę mówiło się ruski targ? No nie jest to nazwa wzięta z przypadku. I tutaj oczywiście, że bierzemy pod uwagę, czy też ja biorę pod uwagę to, co zasłyszałem właśnie na giełdzie od innych, nie wiem, straganiarzy, takich nazwijmy, no ale o tym mówili bardzo otwarcie, to nie było coś takiego, że gdzieś tam po cichu
cichu się mówiło, tylko jakby te informacje krążyły. Oczywiście wiemy, jak działa poczta pantoflowa, tak? Ludzie lubią dodać coś od siebie, więc czasami jak słyszałem coś od znajomych, no to czasami to ulegało jakiemuś tam zdeformowaniu. Ale tak, o tym, co mówisz, jeżeli chodzi o te ruskie tłoki, one się pojawiały. Ba, u mnie na ruskim targu była do kupienia bardzo sławna gra na PlayStation Legacy of Kain Soul River z ruskim dubbingiem. I oczywiście tak, ja ją nabyłem. Osobiście posiadałem tą grę na osiedlu i jeszcze najlepsze jest to, że zanim ja ją ograłem, przyniosłem do domu, mój kolega ją ode mnie pożyczył, bo strasznie zajarany, ja wtedy kończyłem coś innego przechodzić, mówię, dobra, masz, za tydzień mi oddasz, akurat ty przejdziesz, ja skończę swoje. Tego samego dnia spotykamy się, on mówi, ty, co jest z tą grą? Bo oni jakoś dziwnie gadają, tak? Ja mówię, o czym ty mówisz, co nie? Przyszedłem do niego, posłuchaliśmy tego, no i kto nie wie, niech sobie po prostu wyyoutubuje, niech sobie na YouTubie wrzuci Legacy of Kain Soul River, ruski dubbing. Może gdzieś przebitka będzie czy coś, ale no jest to fenomenalne do słuchania. Z drugiej strony pokazuje, jak bardzo Ruscy byli zaangażowani, bo ja uważam, że oni mieli, poza brutalnością, oni mieli świetny model biznesowy. Po pierwsze, no, w jakiś tam sposób przekonali innych, nazwijmy ich dystrybutorów, do tego, żeby sprzedawali ich produkt. Okej, jest pierwszy sukces. Po drugie, zadbali o to, żeby nie było monopolu cenowego od innych, czy też żeby nie było walki cenowej, bo monopol cenowy oni mieli swój. Sprzedajesz ich płytę po ich cenie, część dla ciebie, część dla nich. Jeżeli się nie zgodziłeś, po pierwsze, jeżeli nie chciałeś sprzedawać ich produktu, okej, połamiemy ci nogi. Dobra, zgodziłeś się, chcesz mieć nogi. Po drugie, sprzedajesz po naszych cenach, jeżeli nie, no połamiemy ci nogi. Tak? Trzecia rzecz, jeżeli przyjedziemy i sprawdzimy, że, a tak się robiło i tak faktycznie się robiło, bo to mi też chłopaki z ruskiego targu opowiadali, że czasami trafili na to, że przychodził jakiś gościu, patrzy, wypytuje o cenę, słychać ruski akcent, no i po prostu chłopaki przejeżdżali sprawdzać, czy sprzedają faktycznie po tych cenach, które były ustalone, a jak nie, no zgadnij co, połamiemy ci nogi, prawda? I być może twojej rodzinie. Więc to było niesamowite, że z jednej strony trochę patologia, no może nawet bardzo, tak mówimy tutaj o ruskiej mafii, ale model biznesowy oni mieli konkretny. Niesamowite dla mnie jest to, że oni w tamtych czasach oni byli lepsi od oficjalnych dystrybutorów gier na rynku polskim. Mieli dystrybucję, mieli ceny, mieli swoich ludzi od sprzedaży. Nie mówię, że każdy chętnie to robił na początku. Jeszcze gry tłumaczyli na polski. Tak, a wtedy przecież, no, gdzie w latach 90. na PC tak jeszcze się trafiło? No wspaniale. Na konsoli nie było, nie? Po polsku nic. No, to absolutnie. tylko ruskie tłumaczyli, nie? No, tak. Więc coś, no, trzeba im oddać. Może wariaci, może szaleńcy, jak na tamte lata, chociaż może nie tylko na tamte, ale faktycznie to trzeba im oddać, że podeszli do tego bardzo, bardzo rzetelnie i faktycznie potrafili utrzymać tych swoich sprzedawców w ryzach, więc historie były różne. Ja tego z reklamówką absolutnie nie znam, ale sam mogę opowiedzieć historię, no, bo zdarzyło mi się coś tam kiedyś na tym ruskim targu podwędzić, ale pamiętam taką pierwszą rzecz, którą ukradłem. Jako dzieciak byłem strasznie zafascynowany, na pewno kojarzysz te takie laserowe wskaźniki. No, klikałeś sobie, to wyglądało jak taka bateryjka, klikałeś, był czerwony punkcik. Później oczywiście do tego dochodziły nakładki z jakimiś wzorkami. Oczywiście była nakładka z gołą babą. No musiała być, przecież oczywiście, że musiała być. W tamtych latach, jak na czymś nie było gołej baby, no to robiłeś coś źle. Nie umiesz w marketing, ani w PR, ani w reklamę. Co, jakby to się nie sprzeda. I pamiętam, że ja strasznie chciałem, no a to był akurat taki okres, gdzie no nie mogłem wysupłać żadnej gotóweczki, ale na giełdę się przychodziło popatrzeć i tak dalej. I faktycznie coś takiego wtedy podkradłem. To byłem, no naprawdę byłem szczęśliwy, że mi się udało i tam jakieś małe pierdółki pewnie też się trafiły. Ale generalnie nie. Generalnie jakby starałem się, jak zawsze były pieniążki, przyjechać na tą giełdę i kupić coś, na co mnie stać było. Jednak to było fantastyczne, bo nie dość, że sprzęt, elektronika, takie rzeczy, ja na początku powiedziałem, że czułem się troszeczkę tak, jakby magik przede mną ten swój taki kufer otworzył i to faktycznie w mojej takiej młodzieńczej wyobraźni funkcjonowało. To było takie miejsce, gdzie przenosiłeś się do innej, fantastycznej, jak na tamte czasy, niezwykle technologicznie zaawansowanej krainy, gdzie żyłeś w świecie cudów, prawie że magii, tak? A jak teraz na to spojrzysz, no okej, jak na tamte czasy to był po prostu dobry sprzęt, no ale w tamtych czasach to było coś, czego nie widziałeś nigdzie indziej, bo tego nie było w sklepach. Ja pamiętam, jak za dzieciaka bawiłem się, patrzyłem, między innymi chyba to było pierwsze Lego Technics, które trafiło do Peweksów. Pamiętam, jak patrzyłem na rzeczy zagraniczne i to było niesamowite i nikogo nie było na to stać. No chyba, że pojechałeś na ruski targ i oczywiście trafiło się, że ktoś to miał. Wtedy mogłeś to mieć i to było niesamowite zderzenie z rzeczywistością. To też powiedziałeś, że to były rzeczy, które były dostępne w sklepach, ale taniej. Czy spadło z paki, czy jakoś inaczej, nikogo to nie różnie wchodziło. tam było, nie? Ale to nie miało znaczenia.
jeżeli chodzi o tą twoją historię z tym laserem, to ja mam grubszą historię z giełdy również. Nie wiem, która to była klasa. 5., 6. Byliśmy gnoje. Mieliśmy takiego kumpla, który nazywał się Zbylu. On mieszkał u mnie w bloku piętro niżej. I Zbylu to był ogólnie gość, którego większość osób ma, to był bajarz. On takie bajki opowiadał, wszystko przeszedł, wszystko widział i tak dalej. I kiedyś Zbylu przychodzi i mówi, słuchajcie, jedziemy na giełdę i mówi do mnie, Krzychu, nie wiem czy do mnie, czy tam do Arka, chyba do mnie. Mówi, Krzysiek, wiesz co, chciałbym, żebyś pojechał na giełdę i kupił mi stację dyskietek do Amigi, nie? Wtedy stacja dyskietek do Amigi była zewnętrzna, umożliwiała przegrywanie od razu z jednej dyskietki na drugą, więc było to szybsze i Amiga też obsługiwała 2 dyskietki, więc na przykład jak gra była na 2 dyskietkach, mogłeś włożyć dyskietki do obydwu stacji i jakby nie musiałeś zmieniać w trakcie gry, nie? I ja mówię, no dobra Zbylu, jak coś to ja ci to daj mi pieniądze, to jedziemy na tą giełdę, ja ci to kupię, nie? I Zbylu mi daje te pieniądze i wiesz, ja tak w pierwszym odruchu schowałem, ale tak wiesz, wyjąłem, patrzę na to, on miał, słuchaj, podrobione, nie? Nie wiem, czy to było 1 000 000 złotych, czy 500 000. I wiesz, ja tak patrzę na ten banknot, farba odłazi, ja mówię, kurda, nie? Mówię, Zbylu, to się nie uda, nie? Zbylu mówi, uda się, jedziemy, nie? Jedziemy na giełdę. I pojechaliśmy na giełdę. Zbylu i już widzę, nie? Ja pierwsze co, to wchodzimy na tą giełdę, ja już stoję przy drzwiach, mówię, żeby zaraz wypróć z tej giełdy nara, a Zbylu normalnie do kolesia podchodzi i mówi, wiesz, bierze tą tego, mówi, to biorę, płaci tą podrobionym banknotem, bierzemy bierze tą stację dysków, rura, nie, z tej giełdy. I wiesz, wychodzimy z giełdy i potem zazwyczaj jechaliśmy do domu albo tramwajem, albo autobusem i Zbylu zaczyna pękać, nie? I mówi, kurna, oni już wiedzą, nie? Już wiedzą, że to jest, że dałem im podrobiony banknot, na pewno już psy jadą, oni zaraz się tu zjawią, na pewno zaraz będą nas gonić, nie? No to my kolejny, wiesz, przystanek, rura, nie? Pędzie. Czekamy na ten autobus, Zbylu mówi, nie wsiadamy, oni na pewno w tym autobusie jadą już, nie? To jest, wiesz, taki... Aż tak? Taki syndrom, wiesz, szekspirowski, nie? Że popełnił przestępstwo i to już go to ściga, nie? I pamiętam, że wtedy z tej giełdy, wiesz, na Redkinie, tam, nie wiem ile to, tych kilometrów, żeśmy tam na tego, ale faktycznie udało mu się kupić coś za podrobione banknoty, tylko nie pamiętam, chyba to było 500 000 albo 1 000 000, nie pamiętam, bo to jeszcze było przed denominacją, nie? Ale to były ogromne pieniądze. 1 000 000 to na ówczesne 100 zł, prawda? Po denominacji, bo nawet się mówiło bańka na 100 zł. Tak, bo nawet się bańka mówiło na 100 zł. Tak. Więc to były ogromne pieniądze. Powiem ci szczerze, wiesz, jeszcze wtedy wiem, że on jeszcze chyba resztę z tego dostał, więc to musiało być chyba 1 000 000, bo właśnie ta stacja kosztowała albo 500, albo 600 000 wtedy. Także to były właśnie takie historie, nie? Które dzisiaj się z tego śmiejemy, ale wtedy to powiem ci, że wiesz, takie były na granicy, no, nawet nie na granicy przestępstwa, bo to już było takie dosyć poważne przestępstwo, nie? Poważne przestępstwo, ale takie właśnie rzeczy się robiło, jak się było młodym właśnie na giełdach, takie rzeczy. Znaczy też giełda trochę tak w pewien sposób, kiedy już weszło prawo autorskie, troszkę zachęcała do takich działań nielegalnych, bo wiedziałeś, że tam i tak sprzedają piraty, nie? Tak, to jest ciekawa rzecz. Okradasz złodzieja, nie? Jakby co ci zrobi, tak? Pójdzie na policję i co zgłosi? Przepraszam bardzo, ja sprzedawałem tutaj uczciwie, podrobiony towar, więc jakby niezgodnie z prawem, ale on mi ten towar ukradł. No kto będzie miał gorzej w tym momencie? I tak, to jest ciekawy switch, to jest taka zamiana dynamiki nagła, gdzie dopóki nie było ustawy, wiadomo, wszystko fajnie, pięknie, nie jest to w żaden sposób obwarowane prawnie, no nikt nic ci nie powie. No ale skoro w tym momencie ty i tak robisz nielegalnie, no to jakby zupełnie zmieniła się dynamika. Ludzie stwierdzili, że no to mogę być cwaniakiem, no bo co najgorszego może mi się stać. No ewentualnie mnie gdzieś tam złapie i da mi w mordę. No dobra. Nogi połamie. Tak, a to Ruscy. To, chyba, że akurat będzie Ruskiem. To wtedy tak. Więc tych historii była masa. Pamiętam też te sytuacje, bo gdy weszło prawo autorskie, były naloty na giełdę. Zdarzały się. Byłem świadkiem chyba 2 takich nalotów. I to też ponownie Rosjanie byli bardzo dobrze zorganizowani, bo naloty robili zazwyczaj policjanci umundurowani, więc od razu było wiadomo. Więc wiesz, jakiś typek, który stał zaraz przy tym, od razu rzucał i nic nie było, nie? Momentalnie znikało, nie było nic na stołach, nic się nie dzieje, nie? Absolutnie, ale faktycznie nie ma. Faktycznie, natomiast tu jeszcze fajna jest taka historia
też z lat 90. była taka fama, która okazała się nieprawdą, ale wtedy wszyscy w nią wierzyli, że policja chodzi po domach i sprawdza, czy masz oryginalnego Windowsa. Tak, pamiętam to. Wszyscy w to wierzyli święcie i każdy miał kolegi, kto mu wszedł do domu i zabrali mu komputer, nie? Tylko wiesz, nigdy nie był to kolega, którego znać, tylko zawsze był jakiś kolega kolegi, nie? To jest moja ulubiona historia w ogóle. Zawsze to jest moja ulubiona historia. Słuchaj, bo kolega mojego kolegi i nieważne, co jest dalej. I to wiesz, i to było też ciekawe, bo lata później miałem okazję rozmawiać z jednym człowiekiem, który pracował, nie wiem, czy to była firma, w każdym razie, nie wiem, nie powiem ci, jak to było, w każdym razie okazało się, że to była specjalnie fama puszczona, tak zwana plota, która tak się rozrosła. I to jeszcze taka mała ciekawostka, że w tamtych latach było takie słynne hasło HWDP, czyli Oczywiście. chowaj Windows do piwnicy. Tak. Ale to też właśnie pokazuje, że tak naprawdę ta walka z piractwem właśnie poprzez takie prymitywne sposoby była dosyć skuteczna, bo ona faktycznie wtedy działała. Ludzie się tego bali, nie? Że wiesz, że ktoś ci wejdzie do domu i ci sprawdzi, co masz na tym komputerze, nie? Tak, oczywiście. Zresztą... No to Przepraszam, jest, na chwilę kota wypuszczę i zaraz wracam, dobra? Jasne, nie ma problemu. Dobra, jestem. Jasne, słyszałem, że tam kociak ci miauczy. Będziesz musiał sobie przeedytować twoje to wstanie potem i wytnę. siadnięcie. Wytnę, spoko. Powiem ci, że... Czekaj, po kolei, bo zgubiłem myśli, muszę wrócić, na czym byśmy skończyli. Aha, dobra. W ogóle reklama szeptana to jest jak dla mnie cudowna rzecz, bo ona działa nie tylko na te pozytywne aspekty, czyli na faktyczną reklamę czegoś, jakiegoś produktu, usługi, jakiejś osoby. To jest świetna rzecz, ale jak pokazuje historia i nawet twoja, którą teraz opowiedziałeś, ona świetnie potrafi też działać w tą drugą stronę. Nie tylko Windows, bo to oczywiście jak najbardziej pamiętam, ale przecież ile razy się słyszało, że komuś... No, kolegi, bo komu innemu oczywiście, nie tobie, nie twojemu koledze, zawsze kolegi, weszli do domu, bo miał piraty, tak? Weszli do domu, bo ściągał jakąś grę. No jeżeli ktoś ewidentnie szarpał na potęgę i prowajder to widział, później już mówimy kilka solidnych lat po tym, jak weszła ustawa, okej, takie sytuacje się zdarzały, słyszało się o tym w wiadomościach. Ale zwykły, przeciętny zjadacz chleba, taki Kowalski w Polsce? A skąd? Po dziś dzień znam ludzi, którzy, no okej, ze względu na to, że na przykład na Netflixie, na Disney+, na Kanal Plus i czy innym serwisie streamingowym nie ma dostępnego filmu, no okej, no to go ściągną. Chcieliby zapłacić, no ale go ściągną, bo nie mają innego wyboru i nic złego się nie dzieje. Tak samo z grami oczywiście. Po dziś dzień znam ludzi, którzy gdzieś tam szarpną sobie grę. Oczywiście często pojawia się ten taki klasyczny, jak dla mnie już memiczny powód. Słuchaj, ja chcę ją sprawdzić, jak mi się podoba, to kupię. No okej. Jasne. Chociaż akurat tutaj możemy, przecież są usługi, gdzie możesz kupić grę i zwrócić, jeżeli ci się nie podoba po chwili testów, prawda? To choćby mamy na Steamie 2 godziny, więc nie ma z tym problemu. Natomiast, no, okej, są takie osoby, ale w tamtych latach, no dobrze, szarpało się, ściągało się, nagrywało się i nic jakoby nie było z tego powodu żadnych większych problemów, ale zawsze był kolegi, który miał wlot na chatę, tak, wchodzili mu policjanci na kwadrat i oczywiście robili kipisz. No i oczywiście to była zazwyczaj wielka, ogromna bzdura, ale ja pamiętam sam po sobie, że miałem taki moment, gdzie spojrzałem, ja nie wiem, czy pamiętasz, Krzysiek, jak były takie case'y na CD-ki, takie, że wkładało się i przekręcało, co nie? No, takie plastikowe. pudełka, takie okrągłe. Tak, ja miałem takie wielkie, po 50 płyt mieszczące. Ja w pewnym momencie usłyszałem tą plotkę, ja się odwróciłem, zobaczyłem, wiesz, na szafce za mną chyba z 200 płyt wypalonych leży i nie powiem, no, moja zbroja nie była już tak czysta w tym momencie, jak jeszcze 30 sekund wcześniej, zanim o tym usłyszałem. No ale jak się okazało, i wiesz, faktycznie ja zacząłem kombinować, kurde, zniosę to do piwnicy, na początku wyniosłem do innego pokoju, później na początku gdzieś były szafki, później za pianino schowałem, bo w pokoju miałem pianino, później zniosłem do piwnicy, a po jakichś 2-3 tygodniach, chyba w jakiś taki dziwny, naturalny sposób stwierdziłem, dobra, jak będzie to będzie, mi się pewnie nie trafi. No i nigdy się nie trafiło. W tamtym czasie, to jeszcze taką ciekawostkę ci powiem, bardzo popularne były kieszenie do dysków, bo ludzie właśnie kupowali po to, żeby na hot swapie jak coś ten dysk wyciągnąć od razu i go skitrać, nie? Tak, to jest prawda, to jest prawda. Ja nawet miałem takiego kolegę,
może nie taki bajkopisarz jak ten, o którym ty mówiłeś, ale podobnie, tak, że on był przygotowany, to jest chyba nerdowski odpowiednik Preppera, tak, jak Prepperzy są przygotowani na Armagedon, na koniec świata, na post-apo, tak on był takim Prepperem nerdowskim, tak, że sprzęt był przygotowany, że jak ktoś wejdzie, zobacz, skrzynia zawsze otwarta, tak, jego komputer nigdy nie był zamknięty, zawsze jest dostęp, zawsze może coś wyciągnąć, włożyć, jakby coś się działo, on to od razu wszystko kasuje, co oczywiście częściowo było bzdurką i taką jego, nie wiem, bajeczką napisaną, no ale miał coś takiego w głowie. No i powiem szczerze, że jak teraz o tym myślę, to jest ciekawe wspomnienie, bo ci bajkopisarze, oni tak naprawdę zrobili mi część dzieciństwa i myślę, że tak naprawdę nawet na tych giełdach, czego nie byłem w stanie jako małolat, jako taki gówniarz, który się zapoznawał z tematem, nawet zweryfikować, więc ja sam się czasami zastanawiam, ile bzdur ja łyknąłem, prawda? No, ile to tych na informacji pewno, było nie? Tak. prawdziwych. No ale troszkę ich było, więc no ja ewidentnie powiem ci, ja się strasznie cieszę z tych czasów. Fajnie było je przeżyć, fajnie było być częścią tego w ogóle, nauczyć się postawiać pierwsze kroki, przeżyć tą część, bo tego już nie ma i no ja troszkę bym chciał, żeby wróciło, no ale w tych czasach nie ma racji bytu. Mamy też w Opolu taką, jak to się nazywa? Troszkę taka giełda staroci elektronicznych, gdzie co tydzień bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, chłopaki się spotykają w jednym miejscu w Opolu i możesz przyjechać i tam czasami i naprawdę możesz trafić fajny, stary, działający sprzęt za grosze. Jeżeli ktoś jest fanem retro, odnajdzie się jak najbardziej, no ale to już nie jest to. Ty nawet wspomniałeś o czymś takim, że coś podobnego jest w Łodzi. Gdzieś ten czar prysnął. Może dlatego, że już nie jesteśmy dziećmi, może dlatego, że są inne czasy. Myślę, że bardziej to drugie, chociaż raczej mieszanka tych obydwu rzeczy. No ale raz, że dorośliśmy, wszystko jest bardziej dostępne. To już nie jest taka frajda, to już nie jest ta taka wyprawa, która wtedy była takiej małej nerdowskiej drużyny pierścienia, tak? Gdzie No tak. ty jako Frodo, tylko zamiast pierścienia na palcu miałeś dychę od mamy, co nie? Szedłeś licząc na to, że starczy ci na kartridż. Mi się wydaje, że głównie giełdy przestały mieć rację bytu w momencie, kiedy upowszechnił się właśnie internet. Czyli tak jak wspomniałeś, DC++, czyli tak zwany Direct Connect. Potem były te sieci peer-to-peer, bo wcześniej jeszcze była przecież Kaza, na której też się czasami ściągało. No potem był właśnie Edonki, potem był Emul. No i później dopiero sporo później pojawiły się torrenty, nie? Znaczy, i to jakby wydaje mi się, że upowszechnienie tego internetu i to, wiesz, to było tak, że w którymś momencie to piractwo internetowe było tak duże, że prowajderzy sieciowi wprowadzali limity miesięczne na ściąganie plików, nie? To u mnie też tak było, to ja też coś takiego wprowadziła i wtedy robiło się tak, że wiesz, zgrywało się kilku chłopaków i się mówiło, dobra, ja ściągam to, ty ściągasz to i się potem wymieniamy, nie? Więc jakby cała ta idea giełdy komputerowej, gdzie kupowałeś gry, straciła rację bytu, bo wtedy mogłeś mieć jakby wszystko za darmo. Owszem, to trwało czasami dłużej, nie? Bo to też zależy od internetu, ale ja miałem 128 kilobitów na TOI, no to jak ściągałem powiedzmy grę, która zajmowała 700 mega, czyli jedną płytę, no to mi się ściągało to 24 godziny, jak dobrze szło, nie? Jak dobrze szło. I to jakby wydaje mi się, że po części zabiło tą giełdę, że już nie było sensu, nie było po co. Wszystko nagle się stało dostępne w sieci, wiesz, i to był jakby początek, ale to, co dobiło, to już wydaje mi się, że torrenty. Chociaż tak jak wydaje mi się, że Emul też był na swojego czasu mega popularny, były polskie strony, Osłoskop na przykład, nie? Tam mogłeś wszystko znaleźć, tak zwany, oczywiście. Jezu, zjazd Ośloskopa, przecież ja pamiętam, że jako już taki wczesny nastolatek, ja stamtąd ściągałem też masę filmów, bo tam były oczywiście te linki gotowe, więc masę filmów z Korei, między innymi z Japonii, które były niedostępne, jako w ogóle fan filmów kopanych tak zwanych, czyli wszelakiej maści kung fu. To była taka skarbnica dla mnie i nie było tego gdzie indziej dostać, więc to, co mówisz, 100% się podpisuje i myślę, że później to takie usprawnianie dystrybucji, większa dostępność. Mieliśmy oczywiście serwisy wymiany, pojawienie się Allegro, gdzie ludzie też wszystko sprzedawali i tak naprawdę możliwość wtórnego obrotu tym samym towarem. Po dziś dzień jest masa osób, które wolą kupić pudełko na premierę, szybciutko ograć, sprzedać ze stratą 50-70 zł i lecieć z kolejną nowością. Wciąż są takie osoby. No tak, to jest normalne, nie? Oczywiście, że tak. Bardzo przedsiębiorcze.
Czyli tak można powiedzieć, że po części trochę, znaczy no, na giełdzie raczej ta wymiana nie była takim popularną rzeczą, bardziej się kupowało, ale trochę to jakby przeszło w stronę właśnie sieciową, nie? Że dzisiaj jakby masz już tą wymianę bardziej taką, może nie bezpośrednią, bo tego typa nie spotykasz, ale jakby bezpośrednio się z nim kontaktujesz, nie? Natomiast giełda to było takie jakby zbiorowisko, nie? Taki wiesz... takie forum, gdzie mogłeś faktycznie się dowiedzieć o tych grach. No tak, no tak jak mówię, no to cały ten romantyzm dzisiaj tych giełd już w zasadzie jest, wydaje mi się, nie do odbudowania, bo tak jak jeżdżę czasami na tą giełdę elektroniczną, no jest okej, nie? Ale to wiesz, to jest takie już... To nie jest to samo, nie? Tak jak powiedziałeś, że masz tą giełdę, gdzie możesz kupić te stare sprzęty, no jest niby jeszcze u nas taka zwana giełda staroci na rynku bałuckim, gdzie okoliczni menele wyjmują wszystko, co mają w domu i sprzedają albo po 10 zł, albo za 20 zł, albo za 50, nie ma żadnej innej ceny, wszystko kosztuje albo 20, albo 50. I tam na przykład policzyć przynajmniej. Tak, że to jest bardzo, wiesz, tam mi się na przykład zdarzyło kupić oryginalnego pierwszego Xboxa za 5 dych. Się okazało, że w ogóle z przeróbką, z jakimś dużym dyskiem, nie, w ogóle wiesz, a to ten klasyczny pierwszy Xbox. Kupiłem też chyba GameCube'a tam na tym za jakieś chyba 3 dychy. Także faktycznie tam można znaleźć takie perełki, ale to jest dlatego, że ludzie sprzedają coś, co nawet nie wiedzą, co jest, co sprzedają, nie? Wiem, że na przykład bardzo dużo można kupić kartridży do Pegasusa i to wiesz, to oni sprzedają, to chyba nawet na kilogramy to sprzedają, bo oni nawet nie wiedzą, co to jest, wiesz, bo to historie tych ludzi, bo w bonusie, kiedy kupujesz coś, dostajesz jeszcze historię danego menela, nie? I to jest, wiesz, tak. O panie, syn się wyprowadził, mieszka w Niemczech teraz, ja nie mam co z tym zrobić, to sprzedaję, nie? A działa? Nie wiem, czy działa, nie? Kable są? Nie ma kabli, jest jak jest. Bierzesz pan 5 dych nara, nie bierzesz pan na razie. I to właśnie tak. w taki sposób się jakby gdzieś odbywa, ale to już nie jest to samo, nie? To już nie ma tego klimatu, który miała giełda komputerowa. Tak, bo oprócz tego, zresztą my to gdzieś tam staramy się mocno zaznaczyć, ale myślę, że warto to dosadnie gdzieś tam powiedzieć czy też podkreślić, to nie była tylko transakcja kupna-sprzedaży. To były relacje tak naprawdę międzyludzkie, to było wejście w środowisko, to było poznanie ludzi o wspólnej pasji, wspólnym hobby. No tutaj nawet z piramidy Maslowa możemy sobie nawet wziąć pod uwagę przynależność, która jest tak bardzo istotna, szczególnie dla ludzi w młodym wieku, więc może dlatego byliśmy też tak tym zafascynowani. Z jednej strony to było nowe, tak? Nasi rodzice też nie umieli o tym z nami rozmawiać, bo oni tego nie znali, więc po pierwsze dostęp, czy też jakakolwiek styczność z takim sprzętem, który nas jarał, który nas interesował, był tam. Styczność z ludźmi, którzy coś o tym wiedzieli, było tam. Później to byli też rówieśnicy, później to byli koledzy, znajomi, więc tak naprawdę to było środowisko, w którym my czuliśmy się dobrze, czuliśmy się zafascynowani i czuliśmy naprawdę taki wszędobylski hype. Później człowiek dorósł, wszystko gdzieś tam ucichło, umarło śmiercią naturalną. No i chyba po prostu dlatego nie wróci, bo nawet jeżeli czasami teraz zbierze się taka grupa zapaleńców, no to tak jak powiedziałeś, to już nie jest to jest, ja bym to porównał do takiego filmu, który bardzo lubimy, być może film z dzieciństwa, który widzieliśmy setki razy, mamy ulubione sceny, ale obejrzeć go w całości od początku do końca to już może być trochę mordęga. No, tak jest, masz rację. To jest siła właśnie też takiej nostalgii, że bardzo często w naszych głowach idealizujemy to, co było kiedyś, a potem się okazuje, że już takie to fajne nie było. I myślę, że my też troszkę idealizujemy te giełdy. Myślę, że to było troszkę takie połączenie takiej dziecięcej fascynacji, niewiedzy, trochę takiej niepewności i to było jakby takim pewnym koktajlem tego, że wiesz, giełda dzisiaj dla nas się wydaje, że była czymś niesamowicie magicznym, ale pewnie wiesz, gdyby się te giełdy odbywały do dzisiaj byśmy do tego podchodzili troszkę inaczej, no też już jest kwestia doświadczenia wieku i tak dalej. Myślę, Bartku, że tutaj postawimy kropkę, zamkniemy ten temat. Słuchajcie, no i tutaj już do was się zgłaszam, dajcie znać feedback, czy wam się podobało, czy nie. Będziemy się z Bartkiem starali raz na 2 tygodnie dla was przygotować taki podcast. Mamy trochę fajnych tematów, które ostatnio sobie zebraliśmy i mam nadzieję, że jeszcze kilka dobrych rzeczy będzie w tych podcastach. Czekamy na wasz feedback, chcielibyśmy się dowiedzieć, czy wam się oczywiście podobało, dajcie znać. No i cóż, Bartku, dziękuję serdecznie za ten podcast. Widzimy się, słyszymy się
pewnie za 2 tygodnie dopiero, chyba że może Pewnie wcześniej tak. się uda nam nagrać. I będziemy nagrywać kolejny podcast. Oglądaliście i słuchaliście Gralogii, w którym wystąpili Bart Jakubczyk, Oraz Grzegorz, Możemy Brzęczyszczykiewicz, powiat Łękowody. Krzysiek, powiem tak, zostaw to na bloopery, bo to kiedyś się jak najbardziej przyda. Grzesiek. Krzysztof Energik Micielski, moi drodzy. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Ej. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.